I decided to continue this form of these micro lectures on the internet that I will start speaking in English and then explain what I said in Polish for those who don't speak English so good. I am just I am just after my lecture about stereotypes. This time we were discussing stereotypes about India. So maybe I should be speaking in this accent, but I am not sure if it would be properly understood. Maybe it would be considered racist. I wouldn't like. I really wouldn't like to be considered as racist. So I better stick to the British accent, or more or less British accent, I hope. And so we are discussing many interesting things, and usual procedure was used. And the students were. I was making a small speech at the beginning about my clothing and so on, because I don't really have any Indian uniform. Usually I present some sort of a uniform during those lectures, but this time it was impossible, so I just took an Indian tunic, an Indian civilian outfit. So and after that the students were picking naming some stereotypes which could be shared by them, but also those which are not shared but just heard of. And then I was putting it in on a big table, and we were discussing how it was possible that those stereotypes were created. So it was this time that the same idea and the same method was applied. So we are discussing many interesting stereotypes, like, for instance, many are connected with poverty and with the third world. Actually, the word third world was coined by Jawaharlal Nehru mostly, and his colleagues, to present an idea that maybe India should be the leader of the world, which is not entirely communist nor capitalistic. The economy that was applied by and advocated by Jawaharlal Nehru was something in the middle ground between capitalism and free market economy and socialism, and he wanted to make a political camp around this idea. So it was like a third way before Clinton, really, but it was called the third world. And today we think that third world means this is some Western world that to describe the underdeveloped countries like India. But it's very interesting to say, and if to really state if India is really an underdeveloped country, it has its own satellite in many regions. They are the access to the internet is far better than in Poland, for instance, or in some countries in Western Europe, even. So, if it's really an underdeveloped country, it's a country of very great contrasts and many problems, but it's not an underdeveloped country. India has to some extent it's a dreamed ally of the West, because for instance whereas in India sometimes very cruel and strange things happened. I have read about a businessman who shot a hostess in a very fashionable bar, and he was trying to conceal the fact. He was obviously drunk and under the influence of alcohol, and he tried to bribe all the witnesses to conceal the fact that he shot her. And for some longer period of time, it was successful. But after some time, one of the bribed persons decided that it's not fair to conceal this fact, and that's why the rich guy went to prison. Thank God, after this time. So in India, many interesting but also shocking things happen, like gang rapes and so on. But there's a huge difference between India and
for instance, radical Islamic countries. Whereas in radical Islamic countries, this very hateful behavior towards women is mostly acceptable, to some extent acceptable. In India, it's not acceptable by the government, and it's those people who commit such crimes, rapes and so on, they are fortunately arrested and persecuted, and thank God for that. So India is really a country that could be some sort of an ally to the West, and also to the democratic countries of the East. For instance, Japan, which was traditionally very hostile to India and vice versa, now they are cooperating and they are organizing common maneuvers with their marines and fleets. So the times are changing. Mówiłem po angielsku, powiem też troszkę po polsku. Otóż jestem tuż po wykładzie o Indiach. W ramach mojej serii o stereotypach, jak zwykle pokazałem się w stroju, tym razem nie w mundurze, tylko w stroju cywilnym, bo po prostu nie posiadam żadnego indyjskiego munduru. A propos, tutaj ten wątek ma sens tylko po polsku, my naprawdę nie mamy dobrego słowa na Indię, Hindusów i tak dalej. Otóż Hindu po angielsku z 2 o na końcu oznacza hinduistę. Natomiast oczywiście obywatel Indii to Indian. I my także za czasów PRL-u mieliśmy takie ładne słowo Indus. Nie chodzi o rzekę Indus-Ganges, tylko chodzi o obywatela Indii, który niekoniecznie jest hinduistą. Otóż no być może po uzyskaniu właściwie przez Indię niepodległości, bo Indie były jeszcze przed Brytyjczykami podbite, może to nie ma już takiego znaczenia, bo ogromna większość Indusów to hinduiści, ale no, trzeba pamiętać, że jednak nie wszyscy. Dlatego fajnie by było mieć takie słowo. Mieszanie ze słowem Indian jest w języku angielskim tylko wtedy, kiedy się można pomylić American Indian z Indian American. American Indian to oczywiście Native American, czyli Indianin, a American Indian to byłby Amerykanin hinduskiego pochodzenia. Jest ich mniej więcej tyle samo, co American Indians. Mniej więcej te dwie grupy w Stanach są podobne, jeśli chodzi o liczebność. Jakieś 3-4 miliony liczą obie. Także jest to ciekawe, ale zazwyczaj jednak to anglojęzyczne podejście jest lepsze, nazewnicze. Mówiliśmy o trzecim świecie, z tym się oczywiście Indie kojarzą, tylko że trzeci świat, to jest ciekawe, że to kojarzy się z biedą, natomiast trzeci świat to było takie słowo ukute przez niezależnych strategów jakby, takich jak Jawaharlal Nehru, długoletni premier Indii i jego otoczenie, którzy myśleli, że można się jakoś wyautować spoza globalny konflikt komunizmu z wolnym rynkiem i liberalizmem, co miało miejsce oczywiście w czasie zimnej wojny. Zimna wojna się de facto wcale nie skończyła, bo nadal są arsenały amerykański i rosyjski, one właściwie dominują, nuklearne dominują na świecie i może bardzo dobrze, bo ten świat jest jakiś w miarę stabilny dzięki temu. Obama prawie rozwalił ten ład światowy, proponując Rosjanom, że zmniejszy arsenał nuklearny do na przykład 500 głowic atomowych. Wtedy te wszystkie Koree Południowe, wszystkie Japonii i tak dalej się obudziły, że przecież one też mogą mieć kilkaset rakiet i to very easily. No ale na szczęście Obama nie jest aż tak głupi, jest głupi, ale nie aż tak, się wycofał z tego durnego pomysłu i znowu mamy świat dwubiegunowy, czyli przewidywalny, bo jeżeli to działa przez kilkadziesiąt lat, to może tego nie psujmy. Więc Indie oczywiście zawiodły się w tym pomyśle, że będą przewodzić trzeciemu światowi, w tym sensie, że będą trzecią globalną potęgą od USA i Związku Radzieckiego, no, Rosji ewentualnie, ale no, warto pamiętać, że trzeci świat oznaczało jednocześnie taki właśnie sojusz, powiedzmy, pod indyjskim kierownictwem. Indie są rzeczywiście predestynowane do prowadzenia biednym krajom, nie dlatego są biedne, ale dlatego, że na przykład mają więcej ludności niż cała Afryka. Dlatego rzeczywiście jest to taki kraj wymarzony dla lidera trzeciego świata właśnie. No i ten trzeci świat miał także dużo wspólnego z clintonowską, wydawałoby się dopiero trzecią drogą, dlatego że Nehru wdrożył
program ekonomiczny, który nie był w pełni wolnorynkowy, ale nie był też w pełni socjalizmem. Nie był on wydolny i dlatego Rajiv Gandhi zmienił to później w latach 90. na bardziej wolnorynkowy, chociaż Indie nadal mają ten problem z dziedzictwem tego dziwnego systemu mieszanego. Jest wielka korupcja, proces administracyjny i tak dalej, co utrudnia nieco inwestycje. No ale jednak w Indiach się zdarzają bardzo takie niesympatyczne rzeczy, jakieś tam zbiorowe gwałty i tak dalej, ale reakcja na nie, i tutaj jest wielka różnica na przykład z islamistycznymi krajami, jest taka, że władze pakują takich ludzi do więzień. Tak samo jak pakowano wreszcie do więzienia takiego biznesmena, który kilka lat temu pokłócił się z hostessą w barze, to było opisywane w jednej z książek o Indiach, naprawdę nie pomnę teraz tytułu, ale co się stało, to jest istotne. Otóż to rzeczywiście była bardzo egzotyczna sytuacja z naszego punktu widzenia. Był to bar, było tam sto kilkadziesiąt osób, on pokłócił się z tą hostessą i ją zastrzelił w kłótni. Ten milioner przekupił następnie wszystkich, żeby nie mówili o tym, ale na szczęście ktoś zdecydował się jednak mówić i zapuszkowano tego gościa. Także Indie są krajem generalnie praworządnym, który ma występki niepraworządności wewnątrz siebie, ale nie ma czegoś takiego jak demoralizujący rząd, który zachęca do przemocy. Także to jest wielka różnica i dlatego Indie są wymarzonym partnerem właściwie dla Zachodu w Azji, dlatego że Indie sobie zdają z tego sprawę. Współpracują coraz szerzej z Japonią od 2005, 2006, 2007 roku. Wcześniej Japończycy byli tradycyjnie źle postrzegani, ale nikt tak nie jednoczy jak wspólne, powiedzmy, zagrożenie ze strony Chin, także mamy tutaj współpracę Indiami z Australią, z Singapurem, z Tajwanem, ze Stanami Zjednoczonymi i z Japonią, także myślę, że bardzo sympatycznie to wygląda. Indie są takim krajem, który właśnie trudno powiedzieć, czy to jest trzeci świat pod względem ekonomicznym, czy nie, bo z jednej strony mają własne satelity i bogactwo jest tam czasami niesamowite, a z drugiej strony no, jest to kraj kontrastów, to na pewno. Internet może tam szybciej działa niż w Polsce, bo mają własne satelity, ale nadal jest dużo biedy, także jedną z ciekawszych rzeczy naszych czasów jest to, jak będą radzić sobie Indie, to na pewno. I może na tym zakończę. Może zachęcam do dyskusji na temat Indii. Wstawię ten film także na YouTube oczywiście.